Dzień dobry, jesteśmy już po testach przedsezonowych. Za chwilę startujemy z pierwszym weekendem Grand Prix, a dzisiaj porozmawiajmy sobie o największych innowacjach, które zobaczyliśmy podczas przedsezonowych testów. Zajmiemy się dzisiaj ciekawą interpretacją przepisów w wykonaniu zespołu Williams i końcówką ich przedniego skrzydła. Będzie też odrobinę po bardzo nietypowym układzie zawieszenia w MCL 38, a także o tym, co Mercedes wykombinował, jeśli chodzi o możliwości konfiguracji ich przedniego zawieszenia. A na koniec trochę oczywiście o RB20, które zresztą w końcu zobaczyliśmy w pełnej krasie na torze. To, co tam wykombinowali inżynierowie w Williamsie na ich najnowszej konstrukcji EW46, skupmy się na tej końcówce przedniego skrzydła, a mianowicie na tym elemencie. Zgodnie z regulaminem technicznym element ten projektuje się w taki sposób, że najpierw wyznaczamy tak zwaną powierzchnię wirtualną, czyli jest to taka po prostu teoretyczna powierzchnia, gdzie żaden punkt już tej właściwej geometrii diveplane'u nie może być oddalony o 6 mm. Więc dlaczego ten element w Williamsie jest tak gruby na krawędzi spływu z tego diveplane'a? Otóż jeśli odpowiednio zaprojektujemy sobie tą wirtualną powierzchnię, na przykład w taki sposób, żeby przypominała jakąś falbankę, jakiś zygzak, to teoretycznie możemy sprawić, że w żadnym punkcie tego naszego diveplane'a nie będziemy dalej niż regulaminowe 6 mm od powierzchni wirtualnej. I właśnie to wykorzystali bardzo zresztą sprytnie inżynierowie Williamsa. A co słychać w MCL 38? Bo jednak McLaren bardzo mocno chował ten przód bolidu i już wiem dlaczego. Mianowicie, jeśli popatrzymy sobie na ten pierwszy element przedniego zawieszenia, to w poprzednim filmie opisującym MCL 38 mówiłem, że to jest drążek kierowniczy. I byłem w ogromnym błędzie, bo ten pierwszy element, który tu widzimy po jednej i po drugiej stronie bolidu, jest to przednia noga dolnego wahacza, natomiast drążek kierowniczy znajduje się za przednią osią. Widzimy tutaj po wewnętrznej stronie taki charakterystyczny kołnierz, który umożliwia ruch względny tego drążka kierowniczego wewnątrz tego kołnierza po wewnętrznej stronie od monokoku. I jak przeanalizowalibyśmy sobie przekroje, to widzimy, że McLaren, tworząc z tego drążka kierowniczego oraz tylnej nogi dolnego wahacza, tworzy taką kaskadę, która prawdopodobnie będzie wspierała ten przepływ powietrza gdzieś tutaj w kierunku krawędzi natarcia podłogi, i to prawdopodobnie będzie sprawiało, że będą mogli bardziej efektywnie wykorzystać tą strugę powietrza, która jest podbijana przez przednie skrzydło, a później opływa wszystkie ramiona przedniego zawieszenia, które próbują skierować tą strugę powietrza w okolice podcięcia pod sekcjami bocznymi, czy gdzieś w okolice wlotu pod podłogę. Z kolei jeśli pamiętacie rendery z premiery Mercedesa W15, to przypominacie sobie, jak mówiłem, że te dwa elementy górnego wahacza, czy właściwie dwie tylne nogi górnego wahacza nie mają za bardzo sensu i prawdopodobnie jedna z nich jest po prostu sphotoshopowana. Otóż tutaj też byłem w błędzie, bo jak się okazuje, Mercedes zrobił coś, czego całkowicie nikt się nie spodziewał. Tak jak ten tylny drążek kierowniczy w McLarenie MCL 38, Mercedes podobnie ma rozwiązanie, którego nikt nie będzie w stanie skopiować w tym sezonie. Mianowicie chodzi o te dwa punkty mocowania tylnej nogi górnego wahacza. To sprawia, że Mercedes jako jedyny zespół w stawce jest w stanie zmieniać poziom anti-dive'u, czyli tego usztywnienia przedniego zawieszenia w zależności od wysokości nad nawierzchnią toru. Nigdy bym się nie spodziewał, że któryś zespół zdecyduje się na coś takiego, żeby jeden zespół mógł mieć dwie różne geometrie górnego wahacza
bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne rozwiązanie. Widać, że Mercedes szuka wszelkimi możliwymi sposobami osiągów na torze. Jedynym zespołem, któremu na pewno na początku tego sezonu nie będzie brakowało osiągów, będzie RB20 zespołu Red Bull Racing, ale też było wiele spekulacji co do tego, jak będą wyglądały wloty do sidepodów, do sekcji bocznych, ale tego dowiedzieliśmy się już pierwszego dnia testów. Mianowicie Red Bull w rzeczywistości wykorzystuje aż 3 rodzaje wlotów powietrza do sidepodów czy pod pokrywę silnika. 2 z nich znajdują się pod tą krawędzią natarcia do tak zwanych slimpodów, ja będę to tak nazywał. To nie są w żadnym wypadku zeropody i patrząc na architekturę chłodzenia w ogóle Red Bulla RB20, która sama w sobie jest też bardzo nietypowa w porównaniu z innymi zespołami w tegorocznej stawce i będzie prawdopodobnie także nie do skopiowania w czasie sezonu, to tak samo Red Bull jakby chciał zastosować koncepcję Zero Sidepod, musiałby bardzo, bardzo wiele rzeczy przeprojektować, jeśli chodzi o ich sam układ chłodzenia i architekturę pod wszelkimi pokrywami silnika. Same wloty powietrza składają się z tego bardzo wąskiego pionowego wlotu przy samym monokoku. Jest to rozwiązanie podobne do kanału SDAC, który widzieliśmy w Ferrari w zeszłym i w tym sezonie. Natomiast główny wlot powietrza znajduje się pod tą bardzo mocno do przodu wysuniętą górną krawędzią samego wlotu. I jest to rozwiązanie trochę podobne do tego, co widzieliśmy w W14 w zeszłym sezonie. Zespół Red Bulla zresztą wspominał, że trochę inspirowali się rozwiązaniami widzianymi w Ferrari czy w Mercedesie, więc tutaj widać ich interpretację w wykonaniu zespołu z Milton Keynes. Jeśli chodzi o trzeci wlot pod pokrywę silnika w RB20, to znajduje się on za głową kierowcy. Tutaj widzimy te wloty, które podczas prezentacji były zasłonięte, a ja w analizie RB20 myślałem, że będą tutaj raczej wyloty, a nie wloty, a z tego powodu, że powietrze znajdujące się tutaj za głową kierowcy jest bardzo turbulentne, nie ma tam bardzo dobrego ciśnienia, więc te wloty nie są też w rzeczywistości czymś, co mogłoby zastąpić te główne wloty w sidepodach. Natomiast w jaki sposób działają te wloty umieszczone za głową kierowcy? Gdzieś mniej więcej w tym miejscu Red Bull ma jedną dodatkową, jakąś małą chłodnicę i to powietrze, które dostanie się tutaj, przelatuje przez chłodnicę, a następnie wylatuje tutaj takimi żaluzjami, które są umieszczone po boku pokrywy silnika. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, też prawdopodobnie bardzo trudne do skopiowania przez rywali, ale Red Bull część chłodzenia przynosi właśnie troszkę wyżej w tą centralną część bolidu, po to, żeby prawdopodobnie zrobić więcej miejsca na to ogromne podcięcie w sekcjach bocznych. Dzisiaj to byłoby na tyle. Oczywiście nie wspominałem o tym nowym przednim skrzydle Mercedesa, które wywołało trochę kontrowersji, bo o tym rozwiązaniu mówiłem już w poprzednim odcinku opisującym W15. Jak widzimy, niektóre zespoły przywiozły rozwiązania, których rywale nie będą w stanie w ogóle skopiować w tym sezonie, albo będzie to bardzo trudne i bardzo kosztowne. Mamy Mercedesa z tymi 2 punktami mocowania tylnej nogi górnego wahacza. Mamy McLarena MCL38 z bardzo nietypowym układem przedniego zawieszenia z drążkiem kierowniczym umieszczonym za przednią osią, a nie tak jak wszyscy inni w stawce przed przednią osią. Mamy oczywiście ten detal na przednim skrzydle FW46 w Williamsie, bardzo ciekawa interpretacja zapisów regulaminu technicznego i oczywiście RB20, które od pierwszych
kilometrów na torze w Bahrajnie już wyglądało na bardzo dobrze przygotowany bolid, na bardzo mocny bolid. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już w ten weekend. Pamiętajcie, że już w czwartek zaczynamy treningi, w piątek mamy kwalifikacje, a w sobotę główne danie, czyli pierwszy wyścig sezonu 2024. To wszystko ode mnie. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w filmie po Grand Prix Bahrajnu.